So it's a great pleasure for me to speak a little bit in front of you about my favorite theme, the functional shoulder instability. It's clinical presentation, and maybe talk a little bit about management of the functional shoulder instability. Pieter jest bardzo szczęśliwy, że może się tutaj przed Wami zaprezentować i porozmawiać z nami o swoim ulubionym temacie, jakim jest funkcjonalna niestabilność barku. Zaprezentuje nam przypadek kliniczny i może powie trochę o postępowaniu. Now, to understand the lecture, you have to know a little bit about my personal background. Żeby zrozumieć tę prelekcję, musimy poznać tło kariery Pietera. So I finished as a physical therapist in 1981. Ukończył szkołę, został fizjoterapeutą w 1981 roku. And then I worked in a small private practice. I worked in a hospital in an orthopedic surgeon department. Pracował w takim wielkim zakładzie szpitalnym, gdzie pracował na oddziale ortopedycznym. And in 1988 I became a maintenance instructor. W 1988 roku został instruktorem koncepcji Majka. And since 1990 I split up my time that about 30% of my time I do clinical work. I'm treating patients in my clinic, and 70% I teach courses where again I see a lot of patients. W 1990 roku postanowił podzielić swój czas i od tej pory 30% jego czasu to jest praca kliniczna, praca z pacjentami, natomiast 70% swojego czasu przeznacza na nauczanie na kursach. So I see myself as a clinician. I am not a scientist. Yeah? Pieter raczej widzi samego siebie jako klinicystę, zdecydowanie nie uważa się za naukowca. Now, a very important other year was the year 1992 because then I got married. Bardzo ważny dla niego był rok 1992. So what did I do in the 6 years after that? Co się działo przez te 6 kolejnych lat? I produced 4 wonderful children. Yeah? Udało mi się wyprodukować 4 wspaniałych dzieci. Now they are actually like my theme, functional shoulder instability. One są trochę jak taka niestabilność. Because they share a lot of commonalities. They share? A lot of common things. One mają wiele wspólnego. They all have the same name. Wszystkie mają takie same imię. But still each one is very, very different. Każda z nich mimo wszystko jest zdecydowanie inna. And that's the same thing with the functional shoulder instability. Tak samo jest w przypadku funkcjonalnej niestabilności barku. You may have 4 patients with functional shoulder instability, Możemy mieć 4 pacjentów, but the cause may be very different. którzy będą mieli tą niestabilność funkcjonalną barku, ale przebieg tej choroby And because of that, the management must be very, very different. ze względu na to, również postępowanie musi się różnić. So what is the goal of the lecture? Jaki jest cel tej prelekcji? To share with you my ideas about the difference between structural and functional shoulder instability. Chcielibyśmy przekazać Wam różnicę pomiędzy strukturalną i funkcjonalną To niestabilnością discuss barku. factors that can contribute to functional shoulder instability. Chcemy omówić czynniki, które mogą się przyczyniać do niestabilności funkcjonalnej. Show some clips, show how you would assess patients with functional shoulder instability. Chcemy pokazać Wam kilka slajdów, jak badać, jak oceniać pacjentów. And maybe give you an idea for treatment. I być może podać Wam kilka pomysłów na terapię. So first of all, when you talk about shoulder instability, you have to ask yourself, what type of instability does the patient have? Jeśli mówimy o niestabilności barku, musimy spytać się, jaki typ tej niestabilności pacjent nam prezentuje. Now, if you see these 3 course participants from Madrid, Spojrzymy sobie na tych 3 uczestników kursu z Madrytu. you can see they clearly have a structural instability. Widzimy u nich, że jasno zaznaczona jest niestabilność strukturalna. Yet all 3 of them can form sports at a quite a high level, but they have absolutely no symptoms at all. Cała trójka zgłaszała jednocześnie, że uprawiają sport na dosyć wysokim poziomie, ale mimo wszystko nie mieli objawów. So they may have a structural instability without having any functional dysfunctions. I można mieć tą niestabilność strukturalną i jednocześnie nie prezentować żadnych problemów funkcjonalnie. So what then is the definition of a structural instability? Czym więc jest definicja strukturalnej niestabilności? It's an above the average amount of range of motion in an accessory movement direction with an abnormal behavior of resistance. Strukturalna niestabilność jest to zwiększony zakres ruchu w
So if you take a subject and you place the arm into 90 degrees of abduction, Wyobraźmy sobie pacjenta, który wykonuje ruch odwiedzenia do 90 stopni. and then you try to do a PA glide. Chcemy wykonać u niego ruch PA. You would normally expect a range of motion of about 10 millimeters. Spodziewamy się prawidłowej sytuacji zakresu ruchu około 10 mm. In the first few millimeters, you would not expect any resistance. Przez pierwsze milimetry ruchu nie spodziewamy się wyczuć żadnego oporu. But then you get an initial resistance, which in the beginning only slightly inclines. W pewnym momencie pojawi się pierwszy opór, który w początkowym też zakresie będzie stopniowo narastał. And then it really goes up. I potem mocno podąży w górę. So if you have a patient who has a structural instability, Pacjenta, który będzie prezentował niestabilność strukturalną, you may have too much range of motion before the first resistance comes. będziemy mogli mieć zbyt dużo nieruchomości przed pierwszym oporem. This would be called the so-called increased neutral zone. Tą sytuację określić możemy jako zwiększoną strefę neutralną. You might go beyond the normal 10 millimeters, you might have 13-14 millimeters of range of motion. Zakres ruchu może być większy niż 10 mm, może mieć na przykład 13 lub 14. And the exponential increase of resistance may be flattened, so this is called a loss of stiffness. Widzimy też, że wypłaszczenie tej krzywizny The loss of stiffness. curve of resistance is flattened. It's flattened, and this is called the loss of stiffness. Widzimy to wypłaszczenie tej krajowej części krzywizny oporu, co możemy nazwać utratą sztywności. Okay, so if you look at this clip, first I bring the arm to 90 degrees of lateral rotation, and I do an excessive PA motion there. Zobaczmy teraz ten filmik, tutaj ustawił. Now with the PA, I do a lateral rotation. Odwiedzenie do 90 stopni. Now with relocation, there is a marked increase of lateral rotation. Teraz wykonuję relokację i zobaczcie, zwróćmy uwagę, jak zwiększa się zakres ruchu. This would confirm that excessive anterior glide plays a role. To by mogło nam dawać taką informację, Now I look at the range of motion of this PA glide, u niego ten dodatkowy ślizg w stawie może odgrywać jakąś rolę. and there was an excessive range of motion. Tutaj też widzieliśmy ten zwiększony zakres ruchomości. Now, the problem, however, is that there are a lot of people who have structural instability, Problemem jest to, że jest wiele osób, które mają tę niestabilność strukturalną have absolutely no functional limitations. i nie mają absolutnie żadnego ograniczenia funkcjonalnego. So, what is then the definition of a functional instability? Zastanówmy się więc teraz nad definicją niestabilności funkcjonalnej. Now, the main point here is the ability to maintain the neural head centered into the glenoid fossa. Tutaj, jeżeli chodzi o stan barkowy, to najważniejsze jest umiejętność utrzymania głowy kości ramiennej scentrowanej w stawie. Now, if you look at this MRI, we will now do a lateral rotation. Can you see the neural head stays perfectly centered? Zobaczmy zdjęcie z rezonansu, z rezonansu. Podczas ruchu rotacji zewnętrznej widzimy, że głowa kości ramiennej zostawała idealnie w środku stawu podczas całego ruchu. So, the patient becomes a functional unstable patient if he is not able to maintain the neural head centered. Czyli pacjent będzie prezentował tą niestabilność funkcjonalną w przypadku, kiedy nie będzie w stanie utrzymać centrowanej głowy kości ramiennej w panewce stawu. So how do you assess functional instability? Jak możemy ocenić tą niestabilność funkcjonalną? So for instance, the patient has pain with the throwing motion Powiedzmy, że pacjent ma problem or combing his hair. ruchu takim jak do rzucania, albo na przykład kiedy Now you ask him to perform the rotation movement prosimy go, żeby wykonał ruchy rotacyjne and you palpate the neural head. i palpujemy głowę kości ramiennej. If you have the impression that the neural head is shifting too much,
Jeśli mamy wrażenie, że głowa kości ramiennej przesuwa się zbyt bardzo, you can then try to relocate the humeral head. możemy się starać wykonać relokację tej głowy kości ramiennej. And if he's then able to rotate much further with less symptoms, you have proven that insufficient centering plays a role. Jeżeli po tej relokacji pacjent będzie w stanie wykonać ruch w większym zakresie, to udowadniamy w ten sposób, że koncentrowanie głowy ma u tego pacjenta znaczenie. So what may be possible causes of functional instability? Jakie mogą być prawdopodobne przyczyny tej niestabilności funkcjonalnej? Now, one may be a joint dysfunction inhibiting optimal muscular recruitment. Być może być to problem stawowy, który dalej wywołuje problem z kolejnością pobudzania się mięśni. It goes under the name of disorder inhibition, pain inhibition, or nowadays they call it arthrogenic, myogenic inhibition. Możemy tutaj mówić o inhibicji. Obecnie używa się skrótu AMI, czyli artrogeniczna, miogeniczna inhibicja. This is an amazing study about already 20 years ago, and I don't think they would be allowed to redo this study anymore. Są wyniki takiego fajnego badania sprzed 20 lat. Niestety prawdopodobnie ciężko będzie teraz powtórzyć to badanie. Because what they did is they put fine wire thread electrodes into the joint capsule. Co w tym badaniu było robione? Były wkładane do torebki stawowej takie kable. You're doing perfect. And try. And then they put wire electrodes in the muscles around the shoulder. Również były elektrody przyczepione, okablowane w okolicy stawu. Then the patients had to do an isometric abduction. Pacjent miał wykonać izometryczne odwiedzenie. And you see activity of all the muscles around the shoulder. I mierzona była aktywność wszystkich tych mięśni w okolicy stawu. Then here they started to stimulate the fine wire electrodes with 2 microvolts. I w pewnym momencie oni zaczęli pobudzać te kable prądem elektrycznym o naprzężeniu. Now, 2 microvolts only activates low threshold mechanoreceptors, does not activate pain receptors. Taki prąd nie pobudzał bólu. And now you see an inhibition of the muscles around the shoulder joint. I widzimy aktywność mięśni w tym momencie, tych mięśni wokół stawu. So a joint dysfunction inhibits the muscles that act upon that joint. Widzimy inhibicję aktywności tych mięśni, w związku z czym możemy stwierdzić, że dysfunkcja stawu prowadzi właśnie do inhibicji mięśniowej. Okay. Now, what can be other causes for functional instability? Jakie mogą być inne przyczyny niestabilności funkcjonalnej? Of course, if there is excessive structural instability, meaning maybe a Banker's lesion and a Hill-Sachs lesion. Jeżeli występuje jakieś nadmierna niestabilność strukturalna, na przykład uszkodzenie Bankarta, może prowadzić do funkcji. Another reason might be a movement restriction in another movement direction. Być może jest jakieś ograniczenie ruchu w innym stawie sąsiadującym. Now this goes back to Harriman in the early 90s, where he looked at PA translation occurring with flexion. To są badania Harrimana z 1990 roku, który sprawdził sobie tą translację, przesunięcie PA w trakcie ruchu zdjęcia stali barkowej. And he showed if the capsule is intact, the first 60 degrees of flexion, there is no translation. I zauważył on, że jeżeli problem leży w obrębie torebki stawowej, przez pierwsze 60 stopni ruchu zdjęcia, But then the humeral head starts to translate in an anterior direction. Ale po tych 60 stopniach zaczyna się włączyć do ruchu translacji głowa kości ramiennej. However, when he tightened the posterior part of the capsule, jeśli przykurczona była tylna część torebki stawowej, he found there was excessive and much too early anterior translation. Zauważono, że jest nadmierna, zbyt wczesna translacja właśnie głowy kości ramiennej. So he showed that a movement limitation in one direction can cause excessive aberrant movement in the opposite movement direction. Stwierdzono na tej podstawie, że jeżeli występuje
występuje jakaś sztywność torebki w którejś z jej części, to kompensacyjnie będzie występowała nadmierna ruchomość w innej jej części. So he started with the term of posterior tightness, which now recently has been changed by GIRD, glenohumeral internal rotation deficit. Na początku do opisania tej sztywności tylnej właśnie używając sformułowania sztywność tylna torebki, teraz zacznie używać sformułowania GIR. Okay, so let's look a little more into some patients. Spójrzmy teraz na kilka przykładów pacjentów. So we have a patient, and the patient has a deep stabbing pain anterior right shoulder. Mamy pacjenta, który odczuwa ból głęboki, kłujący w przednim przedziale stawu. And has a dull aching pain, yeah, a little bit of feeling of weakness in the upper arm. Dodatkowo odczuwa taki tępy ból, wrażenie może osłabienia mięśniowego. And there are also some occasional clicking sounds. I również okazjonalnie słyszy dźwięki stanowe. Oh, this is actually a little bit like my patient I had yesterday. Trochę tak jak nasz pacjent z wczoraj. Now, there are many possibilities for this. Tutaj może być wiele możliwości tego pacjenta. Now, the patient describes that there is an increase of symptoms with overactivities, but also with sudden movements out to the side. Ten pacjent zgłaszał nam, że jego objawy wzrastały podczas wykonywania aktywności powyżej głowy i przy takich szybkich, niespodziewanych ruchach. She has had the symptoms for 2-3 months, and it was caused by excessive overhead activity. Bóle te dolegliwości utrzymują się od 2 miesięcy i na początku wydaje się, że przyczyną była jakaś właśnie aktywność powyżej głowy. So, of course, in a short lecture, I cannot cover everything of physical termination. Niestety podczas tak krótkiej prezentacji Pieter nie jest w stanie uwzględnić wszystkich informacji z wywiadu i badania. So I just want to highlight a few points. Chcę Wam podkreślić kilka ważnych rzeczy. Now, the main points with physical termination are the inspection, the active movements, passive physiological movements, special tests, and accessory movements. Najważniejszymi punktami badania jest inspekcja, są testy ruchów aktywnych, jest badanie ruchów biernych. So, this is a guy, he's playing a high level volleyball. To jest zawodnik, który gra na wysokim poziomie w siatkówkę. And he has symptoms with serving, with smashing. Jego objawy pojawiają się podczas serwowania, podczas uderzania w piłkę. Yeah. Now, if you observe his right shoulder, Jeśli spojrzymy na jego prawy bark, and you see he has an atrophia of the fossa infraspinatus. widzimy tutaj atrofię w okolicy dołka podgrzebieniowego. And it looks like he has a hypertrophy of the teres minor muscle. Ale z drugiej strony widzimy też hipertrofię w obrębie mięśnia układu mniejszego. Now, at his young age, without any trauma, it's very unlikely that he will have a rupture. Jego młody wiek i brak takiego typowego obrazu raczej nie skłaniają nas ku myśleniu, że jest jakieś zerwanie. So then you are thinking he could have compression of the suprascapular nerve in the intersupraspinoglenoidalis. Raczej myślimy u niego, że problemem jest kompresja nerw łopatkowy. Now this compression is very often caused by a ganglionic cyst coming from the capsule. Taka kompresja dosyć często spotykana jest w przypadku występowania jakiegoś ganglionu, jakiejś cysty. This ganglionic cyst is very often caused by posterior instability. Natomiast wystąpienie właśnie takiego ganglionu, czy takiej tępienia, So now we have a vicious circle. spowodowane jest też często sztywnością tej tylnej części, które widzimy teraz na zamknięte koło. You have a posterior instability Widzimy to leading to a ganglionic cyst, prowadzącą do ganglionu, leading to compression of the nerve, która z kolei prowadzi do kompresji nerwu, leading to a weakness of the infraspinatus muscle, co z kolei prowadzi do słabości which mięśnia is an important posterior stabilizer. który jest bardzo ważnym stabilizatorem. So if this muscle is gone, then it can contribute to maintaining the posterior stability. Jeśli tego mięśnia nie mamy, to może to dalej wpływać na utrzymywanie się niestabilności. Now this is a course participant who has the same thing. When he flexes, now he subluxes the humeral head, and now he puts it back in again. To jest przykład Santa, który podczas
out zdjęcia, and pull up miał everything. podwichanie się głowy kości ramiennej w stanie. So he has, on active flexion, he has a posterior subluxing arm. U niego akurat to podwichanie się tylne występowało w trakcie ruchu aktywnego. If he takes care, he can control the movement. Jeśli on dbał o ten ruch, wykonywał go prawidłowo, to był w stanie go kontrolować. So now I will test this infraspinatus muscle. I will give resistance into lateral rotation Teraz chcemy sprawdzić, Pieter sprawdzi, and monitor his teres minor muscle here. podgrzebieniowy da opór do ruchu rotacji zewnętrznej. Hypertrophia of the teres minor. Zobaczmy teraz na hipertrofię No, mięśnia ogólnego mniejszego. Okay, now we come to the next part of the inspection. So you look for atrophies, and of course very important is also the scapula. Przechodzimy do kolejnego punktu badania. Jeżeli chcemy zaobserwować atrofię, to bardzo ważna jest obserwacja łopatek. Now, a lot of patients with instability have insufficient upward rotation on the glenoid fossa. Wielu pacjentów z niestabilnością funkcjonalną ma niewystarczający ruch rotacji do góry łopatek. So it's very important to observe the position of the scapula well. Bardzo ważna jest właśnie obserwacja pozycji łopatek. Now, many people make the mistake in thinking that if there is a scapula lata, they immediately think of serratus anterior. Wiele osób popełnia ten błąd, kiedy widzą taki obraz łopatki odstającej, że problemy z mięśniem barku przednich. But if you observe well here, you can see that this is not typical for serratus anterior. Ale jeśli dobrze zaobserwujemy tą pacjentkę, to widzimy, że to nie jest taki typowy obraz dla mięśnia zębatego. This is typical for lower trapezius weakness. Raczej jest to obraz przedstawiający słabość dolnej części mięśnia trapeziusa. Because lower trapezius is a depressor, a retractor, and a lateral rotator. Jego funkcją jest obniżanie obręczy barkowej, depresja i właśnie ta rotacja do góry. So if this muscle is weak, Jeśli ten mięsień tutaj w tej części byłby słaby, the scapula will go up. łopatka będzie podnosiła się do góry, It will be in a little bit of downward rotation. będzie ustawiona w tej rotacji w dół. The inferior angle will go up medially and dorsally. Kąt dolny będzie podnosił się do góry, do przyśrodkowo i do żółto. Now, this course participant also has a scapula lata. Ten uczestnik kursu również miał problem z łopatką stającą. Again, he is in downward rotation. Widzimy tutaj znowu rotację łopatki w dół. His inferior angle is medial, dorsal, and a little bit up. Kąt dolny łopatki widzimy, że jest ułożony do przyśrodkowo, do grzbietowo i w niewielkim stopniu do góry. But if you now closely look at his scapula, Ale jeśli przyjrzymy się jego łopatce trochę bliżej, and you can see this better if you look from the front, if you look to the clavicle lines, co możemy uczynić patrząc też na pacjenta z przodu, na linię obojczynną. and you see that his clavicle on the right side actually is lower than the left side. Zobaczmy, że jego obojczyk po prawej stronie jest położony niżej niż po lewej. So although the inferior angle is up like before, the scapula as a whole is down. Mimo tego cała łopatka położona jest do dołu. That would be typical of a pec minor shortness. To z kolei byłby takim typowym obrazem dla skrócenia przyszłości mięśnia piersiowego mniejszego. So if you make this hypothesis, if you make this observation, Jeśli poczynimy właśnie taką obserwację, you make the hypothesis there might be a pec minor shortness, możemy postawić taką hipotezę, że problem leży właśnie w obrębie mięśnia piersiowego mniejszego. then you will try to prove that hypothesis by the following tests. Chcemy naszą hipotezę potwierdzić poprzez następujące testy. Again, with inspection from the front, you can see that the right shoulder is more into protraction. Oglądając pacjenta w inspekcji, możemy stwierdzić, że prawy staw barkowy jest ustawiony w protrakcji. In supine lying, you can see that the right shoulder is more away from the plinth than the left shoulder. Patrząc na pacjenta, który leży w pozycji na plecach, widzimy również, że prawy bark jest wyżej uniesiony nad leżanką niż lewy. With
active flexion, if there is a pec minor shortness, you would expect that the right scapula is less in upward rotation than the left scapula. Przy takiej hipoteze spodziewalibyśmy się, że w trakcie ruchu zgięcia prawa łopatka będzie w mniejszym stopniu szła do rotacji do góry. And then you would do the formal test for pec minor length, Zrobilibyśmy następnie test na długość mięśnia piersiowego mniejszego, where you fix the sternum, gdzie ustabilizujemy mostek, your hypothenar eminence hooks medial to the corporate process, okolicą chodniku mniejszego, zahaczamy się you push lateral cranial dorsal, i naciskamy w kierunku bocznym, doczaszkowo i dogrzbietowo. and you measure the distance between the posterior angle of the cromie and the plinth. Oraz możemy wtedy zmierzyć odległość pomiędzy tylną częścią wyrostka a leżakiem. Now another possibility of scapulata, Inną możliwością konwersji again we see a patient who has a downward rotation of the scapula, jak widzimy pacjentkę, która ma rotację łopatki w dół, but as she adducts, she immediately corrects itself. ale podczas nawet niewielkiego ruchu odwiedzenia pacjentka potrafi się od razu skorygować. So her problem is not muscle weakness, U niej problemem nie będzie raczej słabość it's mięśniowa, not a pec minor shortness, nie jest to przykurcz mięśnia piersiowego mniejszego, but it's a supraspinatus shortness. ale raczej jest to skrócenie mięśnia, Because as she has a supraspinatus shortness, she has a loss of adduction in the glenohumeral joint, mięśnia nadłopatkowego, leading to downward rotation of the scapula when the arm is hanging. u niej objawia się to właśnie tą rotacją łopatki. Now, W przypadku, kiedy ramię zwisa swobodnie, if there is a short supraspinatus, jeśli mięsień nadgrzebieniowy jest krótki, you would expect the creases in the shoulder joints to be less deep. spodziewamy się zaobserwować, że te gruzdy tutaj skóry okolicy stawu gardłowego będą zmniejszone po tej stronie. Now, another very important test in patients with shoulder dysfunction to look for scapular movement is the so-called scapular assist test. Ważne jest też, że jeżeli chcemy dobrze zaobserwować ruch łopatki, wykonanie testu. This patient has pain with flexion, Ta pacjentka miała ból przy zgięciu, but she can still perform sports. ale wciąż mogła uprawiać sport. Now, when I push on her left arm, there is some resistance, which is normal. Kiedy Pieter nacisnął na lewy, On the right side, there is no resistance. So there is less resistance in the painful arm, showing that it is not a stiffness problem. po lewej stronie oku był prawidłowy, po prawej stronie tego polu było mniej, po prawej ramię to było to bolesne. Now you measure the distance between the inferior angle of the scapula and the border, posterior border of the axillary headbone. It should be within 1 centimeter. Mierzę teraz odległość tutaj kąta, długość brzegu bocznego łopatki. And you see it's further away. And now I perform the scapular assist test. Teraz wykonał właśnie test tej asysty łopatki. So where my hypothenar eminence goes around the coracoid, Swoim pojemnikiem mniejszym zahaczył się w okolicy and my left hand assists the scapula in upward rotation. i wspomagał ruch rotacji łopatki w kierunku do góry. Now, if with this movement there is a decrease of symptoms, you have proven that insufficient upward rotation of the scapula plays a role. Jeżeli podczas tego testu, podczas tej asysty łopatki objawy się zmniejszyły, to jesteśmy w stanie powiedzieć, że udowodniliśmy, że wystarczająca rotacja łopatki ma wpływ na objawy pacjenta. If it is then possible to easily move the arm further, you have also proven it's not a stiffness problem, it's a weakness problem. Jeżeli dodatkowo jesteśmy w stanie, pacjent jest w stanie dalej wykonać ruch w większym zakresie, to udowadniamy również, że problem nie jest ze sztywnością, ale bardziej z aktywnością kontrolą mięśniową. So you do the formal test, strength test for the serratus. Dalszym testem byłby test siły mięśnia zębatego. So you bring the arm into 135 degrees of flexion. Unosimy ramię pacjenta na wysokość 130 You feel the position of the scapula. Wyczuwamy pozycję łopatki. And then you let go and you monitor what happens with the scapula.
Now I pull down and push back. I teraz ściąga Pieter rękę pacjentki w dół, sprawdza, co się dzieje dalej. So she has a weak serratus anterior. Widoczna była osłabienie siły mięśniowej właśnie mięśnia zębatego. Now this is a high-level climber. She also has shoulder pain. To była pacjentka, która wspinała się również na wysokim poziomie sportowym. And can you see that again? Her right shoulder is in elevation, downward rotation. The inferior angle is dorsal and medial. Widzimy również upadku ustawione z tej rotacji dolną, zwłaszcza dolegliwości bólowe w okolicy prawego barku. Dolne łopatki ustawione był do przyszłościowo, do przywódowo. Now, if you monitor the creases, can you see that on the right side there she has the symptoms, the creases are much more deep. Zobaczmy, że po tej stronie objawowej tutaj bruzdy na skórze były zdecydowanie głębsze. That reflects, that she has excessive glenohumeral motion on the right, maybe contributed by insufficient upward rotation of the scapula. Mogłoby wskazywać nam na to, że ona ma zwiększony, zbyt duży zakres ruchomości w stawie ramiennym, powiązany łącznie z tą wydolnością rotacyjną łopatki do góry. Okay. Now, if you look at this patient, he does not have tightness in the posterior structure, he has excessive movement posteriorly. Jak spojrzymy na tego pacjenta, to u niego nie występuje żaden przypór w tylnej części torebki, on ma wręcz zbyt dużą ruchomość. So looking at the passive physiological movements, I generate the hypothesis he has the posterior laxity. I prove that by then doing the posterior drawer test. Na początku sprawdzał sobie testy ruchów fizjologicznych, żeby potwierdzić wstępną tą hipotezę o nadmiernej ruchomości i potem dopiero wykonał test szuflady. Now this patient, he does not have posterior laxity, he has posterior tightness. U tego pacjenta z kolei wystąpiło sztywność w tylnej części torebki. His passive physiological movement is limited. Jego ruch bierny fizjologiczny był ograniczony. So I now generate the hypothesis he has posterior tightness. Więc mógł Pieter wpaść w taką hipotezę. I will then prove this hypothesis by a special test. Chciałby oczywiście potwierdzić swoją hipotezę specjalnym testem. Where I do a medial rotation, I monitor that the humeral head moves forward. Kiedy wykonuje ruch The humeral head goes forward. podczas wykonywania rotacji wewnętrznej zauważamy ruch głowy kości ramiennej do przodu. So it's very important that we realize that one test tells nothing. Bardzo ważne jest, żebyśmy sobie uświadomili, że jeden test nic nam nie powie. But from one test you may generate a hypothesis which you would then have to support or refute with other tests. Natomiast przy pomocy tego jednego testu możemy postawić hipotezę, którą potem będziemy mogli potwierdzić lub odrzucić. So we've now seen there are a lot of possible causes for functional instability. Jak widzimy, może być mnóstwo przyczyn wystąpienia niestabilności funkcjonalnej. So how do you treat? Jak powinniśmy tych pacjentów leczyć? Well, of course, dependent upon the factor that causes the instability. Nasza terapia oczywiście powinna być uzależniona od przyczyn, które właśnie wywołują niestabilność. If there is a joint dysfunction blocking optimal muscle recruitment, you have to treat the motion impairment of the joint. Jeśli jest jakieś zaburzenie stawowe, które wpływa na nieprawidłową kolejność pobudzania się mięśni, oczywiście powinniśmy w terapii uwzględnić terapię stawu. If there is a movement restriction in another direction, you have to mobilize that movement restriction. Jeśli jest jakieś ograniczenie ruchomości w konkretnym kierunku, to powinniśmy w terapii mobilizować ten ograniczony kierunek. If insufficient upward rotation of the scapula is contributing to the problem, you have to address that aspect. Jeśli zauważamy niewystarczającą zdolność do rotacji łopatki do góry, jako czynnik współuczestniczący, oczywiście do tego też musimy się odnieść. If this is caused by a short pec minor, then you have to stretch the pec minor. Jeśli problem byłby przypłucz mięśnia piersiowego mniejszego, to wtedy pracujemy na tym mięśniu. If it is caused by a weak serratus anterior, you have to retrain the serratus anterior. Jeśli problem spowodowany jest słabością mięśnia zębatego, wtedy powinniśmy pracować
nad siłą mięśniową. Okay. So you mobilize appropriate mobility impairments. Powinniśmy prowadzić mobilizację tych ograniczonych ruchów. So for instance, if somebody has a posterior tightness, you might do some stretches of the posterior structures. Jeżeli u pacjenta występuje sztywność torebki, tylnej części torebki, powinniśmy mobilizować właśnie te struktury tylne. Now this patient was also very interesting To również bardzo interesujący pacjent. because he came with a supraspinatus tendinitis. On przyszedł do Pietera z zapaleniem ścięgna nadgrzebieniowego. He did a lot of workout in the gym. On bardzo dużo ćwiczył na siłowni. And if you look at this picture closely, you can see that there is no right lower trapezius. Zobaczmy na jego zdjęcie. Widzimy, że nie ma praktycznie wcale dolnej części trapeziusa. And in his case, this was being caused by a joint dysfunction of the mid-thoracic spine. U niego problemu mógł być pochodzenia albo stawowego, stawowego, albo odcinka piersiowego. So the joint dysfunction of the mid-thoracic spine inhibited his lower trapezius. Dysfunkcja w obrębie stawu środkowego odcinka